Te firmy we Włoszech takie... Człowiek zajeżdża na plac, nic się nie dzieje, wygląda wszystko na zamknięte. No to może nie tu jednak mam iść. Tu jest Szwajcaria, tu nie wjeżdżamy. Wiecie dlaczego jazda najgorsza jest około wakacji? Wtedy są cały czas autokary. No, ale w każdym razie powiem wam szczerze, że... No nie wiem, ja to się zastanawiam. To jest fajny parking, trzeba przyznać. Wiecie, jak mi się tutaj dobrze leży? Tak mi się dobrze leży, że jest 10, a ja jeszcze nie wstałam. Ale już muszę wstać i pójdę sobie po cappuccino. I chyba mi się nigdzie nie chce jechać. Fajnie na tym parkingu, jest spokój. Zielono. Teraz żałuję, że nie stanęłam kabiną do lasu. Szkoda. Trudno. Patrzę na tą szczotkę i sobie myślę, kurde, miałam kiedyś dokładnie taką samą. I sobie przypomniałam, że ją miałam, bo nie wzięłam w trasce żadnej. Kupiłam właśnie w Niemczech na stacji benzynowej, to miałam taką samą. Będzie nowa BMK. Gdzieś widziałam ich dużo po drodze. Ja nie mówię, że to jest BMK. Ciężko powiedzieć, co to. Podjechało pod ładowarkę. Widać, że BMW. Czyli będzie elektryczne BMW. Pewnie są jakieś, nie? Ja się w sumie nie znam. Biorę pod uwagę, żeby się przestawić. 4-5 tak nie robię. W tą stronę lasu, wiecie? Także jest taki spokój cały. Już nigdzie nie jadę, to będzie jeszcze lepiej. Duży, fajny parking. Pochwały dla Niemców, że zbudowali taki fajny parking. Ale myślałam właśnie, żeby się tu przestawić. Co myślicie? Musimy zobaczyć, co tam jest. O, tam zna toaleta. To tak pójść dalej sobie właśnie. Idziemy tam. Tam ptaszki śpiewają. Zielono przed oczami, od razu się robi lepiej. Lepiej się odpoczywa w takich warunkach. Jest toaleta blisko, bliżej niż tam. Spoko. Widziałam, że jest kolejka do prysznica, więc na razie prysznic nam nie grozi. Ale się przeniesiemy tam. Posłuchamy ptaszków. Jedziemy. Skoro tak akurat można, to na skróty, na koniec, o, przy starej firmie będę stać, ale ja sobie stanę w ten sposób. Ej, ale tu zielonego nie ma, to jest ścięte. Kurczę, nie wiem, czy o to mi chodziło. No dobra, więcej niż tam. To będzie nam tutaj lepiej. Widzicie, tam było więcej zielonego, a tam jest dużo ciężarówek. Ale tu jest toaleta. Tutaj też jest las. Tu mam okno. Tu jest mniejszy las. A tam też jest las. Tam jest firma, pamiętacie, w której zaczynałam 3 lata. Oni mi dali pracę jako pierwsi. A teraz zgaśmy auto. Posłuchajmy, czy słychać ptaszków. Tu jedzie aero. Jakbyście widzieli mnie w takim aero? Nieźle, co? Natomiast co ja widzę też, tą ścieżkę. Siatka dość problematyczna do przeskoczenia, ale nie takie akcje robiliśmy jak taka siatka, co? I tak nie jest siatką, tylko jest sztywna. To już jest coś. Czy będziemy robić ucieczkę z parkingu? Możliwe. Nie wykluczam tego. Jeśli jest tutaj ktoś odpowiedzialny za parkingi, to nie wiem. To róbcie te parkingi fajne, żeby było zielono. Żeby tak człowiek głową trochę podpoczywał. Żeby było zielono, żeby ptaszki śpiewały, żeby nie było słychać autostrady. I żeby nie było widać ludzi, turystów. Żeby był spokój z nimi. Dzień dobry, jest niedziela. Przyszłam na stację, a tu zamknięte i musiałam pół godziny czekać, bo wyobraźcie sobie, że od 8. To jest południe Niemiec, tu się dobrze żyje. Dzisiaj jeszcze nikt nie... Jak poczeka pół godziny. Robimy szałeczek. No tutaj troszkę niedomyte. No ale pominijmy to, bo tutaj za to wszystko jest czyste. Patrzcie, czyste. I sufit nie jest z pleśnią. Jest suszarka i miejsce na to różne. I wieszaki są. I to, i to, i to, i to, i to. Jest wszystko. To jest dobra stacja. 5 na 5.
mówi... Co? Kawę robię, chcesz? Nie! Ja nie piję kawy. Dej mi ino paliwa. Pamiętajcie, co mówiłam o stacji? 5 km do stacji, 3,5 km do zjazdu. O, tu się stawało na pauzę, tak tam szłam, nie stoi po lewo. Stawało coś chyba. Patrzcie, jaki ładny wjazd, wyjazd. Co tu dosłownie? Czytam jeszcze. No tak w ogóle dzień dobry. No nic, zakładam, że jest jeszcze wcześnie. Na Google'ach sprawdzałam. Firma jest niby otwarta od 6:30, więc zobaczymy. Idziemy, zobaczymy, się dowiemy. No i słuchajcie, musimy jechać na inny adres, bo to nie tu. Są 2 magazyny i ja przyjechałam nie do tego, więc niestety, ale trzeba jechać do drugiego. Plus jest taki, że jest blisko, więc jedziemy. No tu jest tak bardziej na bogato, patrzcie. Aha, ja już tam chciałam jechać, patrzcie. Już zadowolona do basenu. Gdzie do basenu? Do roboty. No tu. Tu jest ładnie napisane track. Patrzcie, widzicie? O, otwiera się. W sensie. Co komu dowaga? Nie wiem, przejadę już. Przez wagę przejeżdża się wolno. Skoro tak ustawione, to może bym chciał. Chyba nie. Nie, myślę, że nie. Entschuldigung?
Uwaga, weiterfahren? Ja, weiterfahren. Okay, und wo sind die Office? Wir gehen ganz nach Dingern und nochmal melden. Okay, danke. Myślę, że w tym wypadku uwaga jest niepotrzebna, no ale... Krawężnik, ale skoro tak jest ustawiona, no to tak się narzuca. Hallo, wo sind die Anmeldung? Anmeldung gerade bei Treppen linke Seite. Danke. Gdzieś głowa boli. Muszę powysować. Anmeldung. No to dobra, to ja sobie tutaj stanę. Od razu, żeby w razie czego to się ustawiać tak trzeba. Dobra, mamy rampę. Zadzwonili z biura. 39 minut. 8. A gdzie jest 8? Tu jest 8. Jak można nie cofać na prawe lustro, to każdy kierowca tak zrobi. Zawróciłam, ale wylądowałam pod rampą 6. Nie było aż tak dużo miejsca. Ale to nic. Zawsze jak rampa nie ma linii, to patrzę na takie linie betonowe. Tutaj takiej linii betonowej nie ma, żeby się pokrywała z rampą, ale przynajmniej już wiem, że muszę tamtą przekroczyć. Czy łatwiej jest cofać? Powiem wam, jak cofnę, otworzę drzwi, bo muszę otworzyć ten plombę multitoolem moim, bo musi ktoś tam zobaczyć, nie? Tą plombę. To jest ale zgód. Z tego wszystkiego auto zgasło. Prostujemy. Wyproszczę się. Jest moja kurtka. No dobrze, więc teraz idziemy robić, wiecie co? Trzeba jeszcze tworzyć drugą plombę, ściągnąć linkę, zwinąć ją i tak dalej, i tak dalej. Więc idźmy. Patrzcie tu, to jest z klocków. Widać, że Volvi już długo nie używał tej osi pomocniczej. I hamulce tarcze pordzewiały. Teraz, jak się okazało, że jedziemy z opuszczoną osią, no to się zaczęło przy hamowaniu osypywać z rdzy. Dobra. Zawsze się gdzieś tak zablokuje. A ciągnąć mogę ciągnąć, bo sobie urwę w końcu po kilku takich razach. Nie do tego, żeby się jakoś tak blokowało. Dobrze. Gruba plomba jest, nie chciałam się szarpać z multitoolem. Jak dalej takie coś.
Dlatego się plomby nie dociąga do końca, wiecie? Nie można takiego włożyć. Dobra. Tworzymy i tu położymy na końcu. Jak sprawdzali, to znaczy, że mogą je chcieć. Czekajcie, zaraz tam będzie. No, już skończyli. Jeszcze zakładam po prostu, że kolejny załadunek będzie bez plomby. Jak będzie z plombą, no to będzie problem. Problem, nie problem, będę musiała to rozłożyć jeszcze. Późno, ale lepiej późno niż wcale, mówią, nie? Musiałam pochodzić po przyczepie, po naczepie. Słuchajcie, teraz pokażę Wam najpiękniejszą rzecz z perspektywy właściciela firmy i przewoźnika. A jest taki, co jak ja, co jeździ i nagram Wam to, wiecie? Nagram Wam, żebyście widzieli od samego początku w aplikacji. Danke! Ciao! No więc tak, widzicie, wchodzę sobie w transporty dzisiaj. Tak, GPS jest włączony, żeby widzieli. Wchodzę sobie w swoje, ładunek zakończony, już wcześniej wcisnęłam. I teraz patrzcie, przekaż dokumenty przewozowe. Tak jest. I włączam aparat i patrzcie, co ja robię. Ja ono samo skanuję. Wiecie, dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że od teraz liczy się termin płatności. Dan. I kolejny. Czysty. Od teraz liczy się termin płatności. Ja nie wystawiam żadnej faktury. Co dla mnie, co wiecie, się odjeżdżam od rampy i jadę na kolejną robotę. To, że ja nie muszę robić roboty papierowej, to uwierzcie mi, że każdy przewoźnik po prostu to kocha. I nie muszę pisać do księgowej. Pani Aniu, tu jest zlecenie, tu jest CMR. Proszę mi wysłać fakturę. Ja wiem, że w dużych firmach to się inaczej robi, ale w takiej małej firmie jak ja to się tak robi. W LKW nie ma faktur, tylko są noty uznaniowe. O. Jest napisane, że w zleceniu, że one muszą być archiwizowane, oryginały dokumentów muszą być archiwizowane w firmie, tak żeby w ciągu 10 dni można było je na zapytanie przedstawić. Ale nie trzeba wysyłać oryginałów. Patrzy się, ale gdzie tutaj teraz te wszystkie wielkie firmy, spedycje, co żeby dostać płatność, to liczą termin płatności 45 dni od momentu, w którym dostaną oryginał. Już jest teraz coś tego mniej. Sytuacja na rynku zdaje się, że troszeczkę się poprawia, ale słuchajcie, przez ostatni rok wszędzie 45 dni od momentu, gdy oni odbiorą oryginał dokumentów. To gdzie, jak ja jadę na 2 tygodnie w trasę, czy 3 tygodnie w trasę, pierwsze zlecenie 3 tygodnie później, 21 dni później, czyli masz
80 otrzymanych tracker points do transferu dokumentów przewozowych. Widzicie, jako kierowca też dostałam punkty. Więc wiesz, patrzcie, jakie to jest dla mnie udogodnienie. To jest mega po prostu. Później tylko na moim profilu się pojawi ta nota uznaniowa i później pieniądze. Słyszałam takie przypadki, że niektórzy przewoźnicy, co spotowo jeżdżą z LKW, nie uzupełnili numeru konta w swoim koncie i później są źli, że nie dostali przelewu. Więc tak uprzedzam, jakby ktoś nie wiedział, to jednak trzeba ten numer konta podać. A teraz, pamiętacie tą bajkę, gdzie był He-Man? Tam było takie, no mocy eterni, siły, przybywajcie. O kurde, nie przybyły. Wolwi taki brudny, taki spracowany. Ale słuchajcie, nie ma 2 tygodni, a myśmy zrobili 6000 kilometrów. Mydłapę nie uzupełniłam, nie? Chyba nie ma. Chociaż tak. No i to by było tyle w tym odcinku. Wypróbujcie sobie Load Today sami. Z tego względu, że jest to giełda darmowa, więc nic nie tracicie. A jest to dodatkowa opcja, jeżeli macie jakieś stałe rzeczy. A jeżeli się zastanawiacie, czy w ogóle się nie przenieść gdzieś czymś ze swoją firmą na jakieś inne właśnie platformy, no to tym bardziej zapraszam. Widzicie, wszystko jest przejrzyste, wszystko jest jasne, proste i jest bardzo mało pracy, więc bardzo mało pracy później z obróbką, więc zachęcam, a tymczasem dziękuję za uwagę. Kamerę mam brudną z tej pracy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kolejny odcinek będzie właśnie, nie wiem, teraz muszę poogarniać sobie, bo teoretycznie mam armatki śnieżne, rozwożenie po stokach, znaczy ściąganie ze stoków na bazę, powiedzmy, ale jeszcze tam się muszę przerzucić, więc zobaczymy, co siądzie, a co nie siądzie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Święta się zbliżają, trzeba się uwijać. Poniedziałek przedświąteczny, powodzenia. No i to już tyle w tym odcinku. Zasubskrybuj kanał, jeśli tego jeszcze nie robisz. To darmowe. Na koniec bardzo chcę podziękować wspierającym kanał. Matthias Kunkel, Michał Chojnacki, Graham Robinson, Adelmo Filo, Dobos M. Tsaba, Franz Zajc, Ariel Karp, Alex Mici, Manuel Ceresori, DJ De Koning, Pepe, Kevin Rafferty,